kochani, w kolejnym odcinku do kina czy na film ja mam dla Was następne 3 propozycje. Jak zwykle będzie to miks i akurat ponownie totalnie nie premiery, tylko takie moje jakieś nadrobione zaległości, które akurat miałam w czasie przerwy świątecznej możliwość sobie obejrzeć. I zaczynamy od propozycji z cyklu Świąteczna, ale dobra przez cały rok. To jest film pod tytułem Czekając na cud i on opowiada historię kilku nowojorczyków, których życie trochę się zmienia w czasie świąt, ale pod wpływem innych ludzi. To, co mi się podoba w tym filmie, to to, że to są takie historie, które, jeżeli podobała Wam się to właśnie miłość, to na pewno ten film też Wam przypadnie do gustu. On jest zupełnie inny, tam jest mniej tego takiego brytyjskiego dowcipu, bo to film amerykański, ale właśnie opowiada historię kilku osób, które się przeplatają. Mamy Rose, graną przez Susan Sarandon, która jest pisarką książek dla dzieci, ale sama jest po rozwodzie, dzieci nie ma. Natomiast zajmuje się swoją ciężko chorą matką, która ma Alzheimera i już nawet czasami trudno w ogóle złapać z nią jakikolwiek kontakt, już nie mówiąc o tym, że ona jej nie rozpoznaje zazwyczaj. To trochę trudna historia i trochę smutna, natomiast pojawia się też tam Robin Williams, który gra Charlie'ego. O postaci Charlie'ego zobaczycie trochę więcej, jak już postanowicie obejrzeć ten film, natomiast on jest taką trochę siłą w tym filmie, która dodaje jej otuchy w pewien bardzo tajemniczy sposób. Mamy też gorąco krwistą i piękną Penelope Cruz, która gra narzeczoną nieżyjącego już aktora Paula Walkera. On jest takim typem zazdrośnika i w tej historii jest fajne to, że cały ten film pokazuje, co się może stać, jeżeli podejmiemy niewłaściwe decyzje, jeżeli trochę nie widzimy konsekwencji tego, co robimy, bo właśnie nasz zazdrośnik, narzeczony, będzie miał okazję przekonać się o tym, jakby mogła się potoczyć jego historia, gdyby się nie opamiętał w porę. I fajny ten film jest, bo on jest taki ciepły, jest taki... To nie jest tak, że odkryjecie tam jakieś nie wiadomo jakie prawdy życiowe, ale taki, który trochę skłoni Was do refleksji na temat życia, na temat emocji, jakie dzielicie z innymi ludźmi i mnie się ten film bardzo podobał, bo on jest taki optymistyczny, ciepły, idealny na zimowe wieczory. Propozycja numer... Szpon! Szponeczek. Dobra, powaga. Propozycja numer 2, czyli Teoria Wszystkiego. Film, który był na mojej liście do obejrzenia od bardzo dawna, bo to jest rewelacyjny, biograficzny dramat obyczajowy. On opowiada o życiu Stephena Hawkinga, który jest słynnym astrofizykiem i kosmologiem. Jeżeli słyszeliście o krótkiej historii czasu, to na pewno będzie Wam wiadomo, o kim mówię. Albo jeżeli oglądacie Teorię Wielkiego Wybuchu i znacie Sheldona, którego Stephen Hawking jest absolutnym mistrzem i guru i tak dalej, i tak dalej. Ja się teraz nie będę skupiać na tym, czym on się zajmował, bo to możecie sobie sprawdzić na Wikipedii. Zresztą jeżeli obejrzycie ten film, to po prostu się tego dowiecie. Natomiast film jest o jego życiu, o tym, bo on w wieku 21 lat, u niego zdiagnozowano stwardnienie zanikowe boczne, czyli taką chorobę, która powoduje, że przestają nagle działać powoli wszystkie mięśnie i aż zupełnie te funkcje życiowe siadają, że tak powiem, i dano mu 2 lata. Stephen Hawking żyje do dzisiaj, więc to jest optymistyczny akcent w tym filmie, dlatego się nie dołujcie na samym początku. Natomiast film jest trudny, bo opowiada o jego życiu, o jego związku z żoną Jane, która go bardzo kochała, która go wspierała w jego karierze. I tak naprawdę to jest piękna historia, taka właśnie prawdziwa historia, bo z życia wzięta, na temat ludzkich zmagań w obliczu choroby, w obliczu wielkiej pasji i miłości do fizyki, do kosmosu, do miliona rzeczy, które Stephena interesują i którymi się zajmuje. No jest to wielki umysł, który był inspiracją i jest nadal dla wielu osób. I myślę, że ten film jest niesamowicie godny polecenia. Przede wszystkim też dlatego, że bardzo wiele jest tam pokazane z perspektywy jego żony. I to jest trochę taka cicha opowieść o życiu, o trudnym życiu, ale też wartościowym. I myślę,
Na pewno dużo to wniesie do takiego właśnie codziennego życia i pokaże perspektywę, czym tak naprawdę są wielkie problemy. I że jeżeli macie w sobie pasję i macie w sobie siłę, to możecie z nimi walczyć. No i na koniec propozycja numer 3. Coś nieco bardziej politycznego, też z lekkim dowcipem i też oparte na faktach. Słuchajcie, film się nazywa Wojna Charlie'ego Wilsona i w tej roli rewelacyjny Tom Hanks. Film opowiada historię pogodnego amerykańskiego kongresmena, zresztą z Teksasu, który, słuchajcie, angażuje się w konflikt pomiędzy Afganistanem a Związkiem Radzieckim. Cała akcja filmu dzieje się na początku lat 80. To jest okres, kiedy pomiędzy tymi wielkimi mocarstwami trwa zimna wojna i tak naprawdę, kiedy Armia Czerwona wkracza do Afganistanu, niewielu dostrzega, że może to być za chwilę bardzo duży problem dla Stanów Zjednoczonych. Zresztą nasz pogodny kongresmen, o którym tak mówię, bo jak zobaczycie film, to zobaczycie, że on faktycznie taki jest. Zupełnie gdzieś tam go mało interesują sprawy polityczne, on się bardziej zajmuje zabawami, bardzo lubi kobiece piękno i potrafi je doceniać. I sprawa pewnie by została w ten sposób, gdyby nie to, że on ma kochankę. Joanne Herring, w tej roli rewelacyjna Julia Roberts. Słuchajcie, Joanne jest bardzo wpływową i zamożną kobietą z Teksasu i ona jego nakłania do tego, żeby się zainteresował sprawą Afganistanu i żeby zorganizował pomoc dla Afgańczyków, bo właśnie obawia się, że za chwilę ta sprawa tego gdzieś tam pomijanego Afganistanu może stać się kłopotliwa do Stanów Zjednoczonych, o czym mało kto w tym czasie myśli. Wojna zostaje wygrana, ale w jaki sposób i jak to się dzieje, musicie zobaczyć już na filmie. Natomiast to, co mi się podoba w tym filmie, słuchajcie, to jest puenta. Puenta o tym, że Amerykanie kochają angażować się w wielkie konflikty, nieść kaganek oświaty i właśnie w tym przypadku w cudzysłowie, bo tego kaganka oświaty ostatecznie nie ponieśli. Ale zacytuję takie powiedzenie, którym film się kończy. Jak to powiedział Charlie, że odwaliliśmy kawał dobrej roboty, ale na koniec, jak zwykle, wszystko spieprzyliśmy. Skąd to się wszystko wzięło, możecie właśnie zobaczyć w tym filmie. Przystępny, bardzo fajny, bardzo dowcipny sposób i z rewelacyjnymi aktorami. Serdecznie polecam. Żanetka Leta! Musi być! Żanetka musi być na końcu. Kochani, mój miks filmów dla Was dobiega dzisiaj końca. Nie chcę Was też zarzucać ilomaś tam propozycjami na raz, bo mam nadzieję, że je stopniowo nadrabiacie. Więc za tydzień, albo za 2, albo za 3 czeka na Was kolejny odcinek. Ja już mam w głowie kilka nowych propozycji. Jeszcze raz dziękuję Wam za to, że oglądacie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i klikaniu kciuków w górę i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaki, pa pa!